Dzisiaj tak w skrócie pokażę, jak przygotowuję swój obraz, zanim zacznę nakładać farby na płótno. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku na moim kanale. Dzisiaj powiem trochę o tym, jak przygotowuję sobie taki wstępny szkic przed nałożeniem farby na płótno. Zanim jednak przejdziemy do tematu, chciałem gorąco zachęcić Was do subskrybowania, abyście mogli być na bieżąco z materiałem i żeby kanał mógł się rozwijać. Część z Was zapewne na początku swojej przygody z malowaniem spotka się z takim problemem, że będziecie mieli przygotowany jakiś swój projekt, czy to będzie jakaś martwa natura, czy czyjś portret, czy jakaś inna kompozycja, i będziecie chcieli przenieść ten szkic na płótno, a będziecie mieli trudność z zachowaniem odpowiednich proporcji i z rozmieszczeniem prawidłowo detalów. Jeżeli jest to jakiś niezbyt wymagający obraz, gdzie nie ma zbyt wiele szczegółów wymagających od nas nie wiadomo jakiej dokładności, to zwyczajne przerysowanie go ze wzoru nie powinno sprawić nam problemu. Nawet jeśli się trochę coś nam poprzesuwa, to i tak nie zrobi to wielkiej różnicy w efekcie końcowym, bo przecież ktoś oglądający potem obraz i tak nie będzie widział, jak wyglądał wzór. Jeżeli natomiast nasz obraz jest bardziej wymagający i chcemy, aby wszystkie szczegóły były porozmieszczane dosyć dokładnie i proporcje zachowane, to możemy użyć sobie do przenoszenia siatki, która nam ułatwi pracę. Załóżmy, że chcę sobie zrobić obraz z tego zdjęcia na niedużym podobrazie o wymiarze 30 na 30 cm. Ja używam akurat Photoshopa, ale większość programów graficznych posiada możliwość nałożenia siatki na zdjęcie. Otwieram sobie nowy projekt, ustawiam wymiary swojego płótna, czyli 30 na 30 cm. Z rozwijanego górnego paska w zakładce widok zaznaczam, żeby mi pokazywało miarkę, albo po prostu można wcisnąć Ctrl+R. Po najechaniu kursora na miarkę i dwukrotnym wciśnięciu lewego przycisku myszki pojawi się nam okienko Preferencje i w zakładce Linie pomocnicze oraz siatki będziemy mogli sobie dostosować wymiary siatki. Ja ustawiam sobie co 5 cm. Jeszcze tylko w widoku musimy zaznaczyć opcję Pokaż siatkę. Wrzucam sobie teraz swoje zdjęcie do Photoshopa, skaluję go odpowiednio i dopasowuję tak, żeby znajdowało się w centrum kadru. Przesuwamy i gotowe. Zobaczmy może sobie jeszcze, jak to wygląda w Gimpie, który jest bezpłatnym programem. Tworzymy nowy projekt. Tak samo 30 na 30 cm. Szerokość, wysokość. W widoku zaznaczamy siatkę. W obrazach skonfigurujemy siatkę. Ustawiam na centymetry i odstępy co 5 cm. OK. Teraz możemy sobie wrzucić już nasze zdjęcie. Konwertujemy. Dopasujemy sobie poprzez skalowanie wielkość warstwy. OK. Jeszcze tylko musimy to przesunąć trochę. Gdzie to mamy te przesunięcie? Aha, chyba wystarczy, że mamy tutaj zaznaczoną krzyżyka tego i przesuwamy. I już.
Taką samą siatkę tworzymy sobie na naszym płótnie. Zaznaczam co 5 cm odległości. Ciągnę linię w pionie. Następnie to samo robię w poziomie. I mogę zabierać się do przerysowywania. Siatka, jak widać, ogranicza nam możliwości popełnienia błędu, ponieważ możemy w poszczególnych polach szybko zlokalizować początek naszej linii i jej koniec. I sobie pomału, kwadrat po kwadracie odwzorować to, co chcemy. Kiedy mamy na przykład jakiś większy projekt i szczegółów jest więcej, możemy sobie zagęścić siatkę, żeby sobie ułatwić pracę, z tym, że robienie siatki staje się wówczas czasochłonne. Możemy sobie również przenieść wzór od razu go powiększając, robiąc po prostu siatkę na płótnie w odpowiedniej skali. Załóżmy, że nasz podobrazie miałby wymiar 60 na 60 cm. Zrobilibyśmy siatkę w odległości nie co 5 cm, a co 10 i obraz wyszedłby nam 2 razy większy. No i gotowe. Ale najlepszym chyba i najdokładniejszym sposobem na przeniesienie naszego szkicu na płótno jest chyba wykorzystanie do tego projektoru, który niemal w identyczny sposób odwzoruje nam nasz projekt na płótnie. Nie musi być to oczywiście jakiś projektor z najwyższej półki, wystarczy nam jakiś zwykły, niedrogi projektor, bo chodzi tylko o to, aby zaznaczyć sobie przecież kontury. Z projektorem sprawa jest banalnie prosta. Najważniejszą rzeczą jest dobrze dopasować swoje zdjęcie do płótna, wykadrować go i bardzo ważną rzeczą, o której należy pamiętać, to perspektywa. Ponieważ obraz stoi na sztaludze ustawionej pod jakimś kątem, projektor również nam rzutuje obraz pod jakimś kątem i może okazać się, że nasza górna część obrazu jest nieproporcjonalna do dolnej części, albo odwrotnie. Projektory zazwyczaj mają możliwość wyregulowania kąta padania obrazu, także należy mieć na uwadze, aby sobie to dobrze dopasować. Na koniec jeszcze odrobinę fiksatywy, żeby nam potem grafit z ołówka nie brudził farby. No i to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o przenoszenie szkicu na płótno. Mam nadzieję, że niektórym z Was pomogłem i jeżeli tak, to się cieszę. Zachęcam również jeszcze raz do subskrybowania kanału, aby mógł się bardziej on rozwijać. I widzimy się w następnych odcinkach, w którym zajmiemy się już malowaniem tego, co przygotowaliśmy sobie. Postaram się powiedzieć trochę o mieszaniu i cieniowaniu. Także zapraszam, trzymajcie się, cześć!